Dzień dobry, witam wszystkich w programie z maczetą, pozdrowie. Maczetę schowałem, bo już otworzyłem moją kawę. Dobra, bardzo dobra. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o cebulce. Cebulka jako warzywo. Bardzo zdrowe. Jako smaczne. Może tak samo to nie, ale jako dodatek do wszystkiego musi być. Ja bez tego się nie potrafię obyć. Więc poczytam, co tam wyczytałem o niej. Warzywo o niezwykłych właściwościach zdrowotnych. Zawiera antybakteryjne acylinę przeciwnowotworową, kwencyrynę oraz inulinę wspomagającą trawienie. Działa przeciwzapalnie, obniża ciśnienie, cukier, jest naturalnym antybiotykiem. Wspiera serce, bogata w witaminę C, siarkę, cynk, krzem, magnez. Syrop z cebuli z miodem to klasyk na przeziębienie. Pamiętamy syrop? Dużo ludzi go robiło w miasteczkach, na wsiach, wszędzie. I to był syrop, a nie syrop jakiś tam z apteki. Odmiany. Żółta, uniwersalna do zup. Ja ją używam do wszystkiego, jakoś się do tej żółtej przyzwyczaiłem. Czerwona, słodsza, czyli do sałatek. Biała, ostra, do dań meksykańskich. Prawdę mówiąc, dużo razy tą białą widziałem, nigdy jej jeszcze nie jadłem. No ale przyjdzie na to czas. Co robić, żeby nie płakać, jak kroimy cebulę? Trzeba ją włożyć na chwilę do lodówki i kroić ostrym nożem. Wypróbujcie, zobaczymy, czy to się uda, czy to się nie uda, czy będziecie dalej płakać. W moim domu cebula była od zawsze, więc dlatego ja ją lubię i nie widzę potraw bez cebuli tam, gdzie ona powinna być. Na przykład jak robię sobie sałatkę z pomidorów, musi być cebula, no to te pomidorki bez tej cebuli by mi nie podchodziły. Kiedyś jeszcze jak jadłem jajka, robiłem jajecznicę, no jajecznica bez cebuli też mi to by nie podchodziło. No i do wszystkich potraw dodaję cebulę, się do niej przyzwyczaiłem. I ją lubię. O właściwościach zdrowotnych kiedyś to ja nie myślałem. Jadłem ją ze względu na smak i dlatego używam ją ze względu na smak. Może nie na sam smak tej cebuli, no jako dodatek do czegoś, że poprawia smak. Najwięcej właściwości w cebuli jest w tych zewnętrznych listkach. Także nie obieramy jej tak bardzo dużo. Ja to tak robiłem, ale teraz się o tym dowiedziałem, że trzeba zostawiać te zewnętrzne listki. Oczywiście nie te suche, no nie? Bo tam najwięcej jest składników. Cebula pomaga także przy ukąszeniach owadów, oparzeniach i na blizny. Jest stosowana w kosmetyce do walki z trądzikiem. Rośnie prawie wszędzie na świecie. Ja najpiękniejszą, najsmaczniejszą cebulę to widziałem na Ukrainie. Jadłem, widziałem, duża, ładna, sama se rosła, bez nawozów, bez niczego, znaczy sama, no w ogrodzie u ludzi, którzy ją uprawiali sami dla siebie, no nie? Tam mi najlepiej smakowała, ale podejrzewam, że w dużo innych krajach tak samo jest smaczna i dobra. I jadłem ją i w Polsce, i w Australii, i tu w Kambodży. I wszędzie jest smaczna. Także jemy cebulę, bo cebula zdrowa. Moja muzyczka dalej tam gra na tym pogrzebie. Także krzyczę tu głośno do tego mikrofonu, nie wiem jak to się nagra, a muzyczkę mam. A dalej będę teraz przechodził w następnej części do programu jak byłem w tej turystyce na Mondokiru, bo dużo ciekawych rzeczy to było i chcę wam pokazać. Już wam pokazywałem o tej żabie, co mi do łóżka przyszła, a teraz wam pokażę. Żaba teraz przyszła i się wprowadziła tu. Wprowadziła się tu. Do takiego kubka, z którego sobie chciałem zrobić kubek na kawę. No i tam się wprowadziło mi żabsko. Żabsko, pokaż się. Jest tam. I ja tą żabę wczoraj wywaliłem tu na beton. Myślałem, pójdzie sobie tam w trawę, w krzaki, pod liście się schowie i będzie, no nie? A ona przyszła z powrotem do tego pudełka tu weszła, do tego co sobie właśnie kubek z tego zrobić. No tak jak mi przyleciała na te balustrady, tu wskoczyła, weszła z powrotem, no i ją zostawiłem. Wieczór, w nocy był duży deszcz. Na deszczu wyszła, poszła. Dzisiaj rano patrzę, a ona przyszła z powrotem, czyli znalazła sobie tu mieszkanie.
No to jak se znalazła tu mieszkanie, to niech se już siedzi. Może to jest ta księżniczka, co z Mondukiri przyleciała tu za mną. Kurde, z Mondukiri tutaj 600 km. No, jak to mówią, miłość nie zna granic. Królewna do mnie wróciła. Ja ją wyganiam, a ona z powrotem mi do pokoju. No nie wiem, chyba trzeba będzie z niej zupę ugotować. Co wy o tym myślicie? No i tak z powrotem do kubka. Hej, to mój kubek. Hej! Czy wiecie, dlaczego mój pies się nazywa Koko? Od kokosa. Widzicie, jak jadł kokosy? Pokażę wam jeszcze raz. Kokosy to jego specjalne danie. No i jakieś robaki, teraz robaka złapał. Koko! Widzicie? Umucił całego kokosa. Tu zabili bufalo i cała wioska przyszła na niego i kroi każdy kawałek mięsa. No i nie wiem, będą piekli, jedli, na surowo go jedli, czy coś. I wygląda to tak. Każdy kroi, każdy bierze i cała wioska się bawi. Oczywiście wszyscy piwkują, ognisko palą, chyba go będą piekli, no nie? Dziadki czyszczą jelita, ten czyści już warzywa i będzie uczta. Uczta with buffalo. Tak właśnie jak mi się zdawało, to tu jest jakiś obrząd z tym buffalo, to nie jest, chodzi tylko o jedzenie. Ponieważ tu miska z krwią, głowa, ryż, to tu zapalone jakieś kaczka i inne, to są wszystko związane, o jeszcze jakiegoś kurde, i jeszcze przy okazji głowę psu ucięli, głowę psy też dali, także buffalo dali, czyli jakiś obrząd religijny albo zdrowotny u nich, to oni się tak leczą w tym sposób. Buffalo pokroili, przerobili i już go nie ma. I zostały tylko flaczki, wątróbka, coś tam jeszcze. Ale każdy kroi. Jest super. Skórą też się podzielić. Każdy sobie kawałek skóry tam ukroi. Upieką ją na ognisku. Tak, tu ją piekli. I będzie super. Także skórka też się przyda. Teraz idzie skórka. A nie, pierwsze ją trzeba opukać, no jak będą brudną używać, no. Umyją skórkę w wodzie, a później mu upieką na ognisku, tak jak tutaj właśnie się już jedna tam piecze. I będzie super. I flaczki też. Z flaczków się zupa ugotuje. Smacznego życzę. Tu mu kawałek krwi, co on z tą krwią będzie robił? Też do wody daje. To się też tam coś ugotuje. I będzie zupka. W Polsce też niektórzy z krwi zupę gotowali. I będzie zupka. A tam kroją dalej tego bufola. Każdy jaki kąsek dostał. I dalej wykrawają. Także jesteśmy dzisiaj u rzeźnika. Ale mamy jeść owoce i warzywa. Mięso bardzo, bardzo rzadko. A młody bufalo, nie najgorszy. Jak przyszła cała wioska, no to tak to szybko skroili, że bufalo było i bufalo nie ma. Jeszcze żoberka zostały i po bufalo. Tak się pracuje w rzeźni. No. Także co zostało z bufalo? Z bufalo została skóra, grzbiet, no i tam jeszcze główienka domowych. No ale tą skórą oni też pieką. Także sierść się opala, a skórę zjadają. Wszystko. Jeszcze babcia tu kawałek mięsa wykraja ile może i każdy kąsek będzie miał. I uczta będzie. Czyli według ich religii, że jak oddadzą tam jakieś tam głowy psa, bufalo, jakąś ptoka jakiegoś, coś tam, głowę kaczki oddadzą Bogowi, to wyzdrowieje ta osoba, co chora w domu. Jakaś taka ta wiara.
Także obiad już prawie upieczony. Już można przyjść, już można jeść. Zupka się też ugotowała.